Zanim na dobre zaczniemy, chciałem na momencik się zatrzymać i po prostu podziękować. To naprawdę niesamowite, ale statystyki pokazują, że tylko około 1% osób, które oglądają te materiały, subskrybuje kanał. Dlatego serio, każda nowa subskrypcja i każdy like, którego zostawiacie, to dla mnie coś więcej niż liczba. To jest realny sygnał, że to, co robię, ma sens. I to właśnie dzięki Wam ten kanał może iść naprzód, może się rozwijać. Wielkie dzięki. A dzisiaj mamy na stole coś absolutnie wyjątkowego. Przyjrzymy się urządzeniu, które nie jest po prostu kolejnym telefonem. Nie. Poco F8 Ultra to prawdziwa deklaracja ambicji. To odważny skok marki w zupełnie nową flagową erę. I wiecie co? Ten cytat to nie jest jakiś tam marketingowy bełkot. To jest deklaracja, która stawia poprzeczkę niewiarygodnie wysoko. Poco już nie puka do drzwi segmentu premium. Ono właśnie wyważa je z futryną. A oto nasza dzisiejsza trasa. Zobaczmy, czy za tymi wielkimi słowami idą równie wielkie czyny i konkretne rozwiązania. No dobrze, zacznijmy od samych podstaw. Jak to się stało, że marka, której całe DNA opiera się na hasło więcej za mniej, nagle rzuca rękawice najdroższym graczom na rynku? To jest fundamentalna zmiana filozofii, której efekty zaraz sobie dokładnie przeanalizujemy. Okej, przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej. Do serca tej maszyny. A właściwie nie ma tu jednego serca. Są dwa. Mamy tu do czynienia z unikalną, dwuukładową architekturą, która ma jeden cel – absolutną, totalną dominację w kwestii wydajności. Spójrzcie tylko na tą liczbę. Nie, to nie jest błąd na slajdzie. Prawie 4 miliony punktów w Antutu. To nie jest po prostu wynik, to jest brutalna demonstracja siły. Surowa, nieokiełznana moc, która z marszu stawia F8 Ultra na absolutnym szczycie piramidy wydajności. No i teraz zobaczmy, co jest kluczem do tej potęgi. Snapdragon 8 Elite Gen 5 to istna rewolucja. Zapomnijcie o tradycyjnym podziale na rdzenie szybkie i te energooszczędne. Tutaj każdy rdzeń jest duży, każdy jest nastawiony na wydajność z najwyższej półki. To architektura All Big Core, która daje potężnego 20% kopa wydajnościowego dokładnie tam, gdzie go najbardziej potrzeba, w najcięższych grach i aplikacjach. Ale to jeszcze nie koniec. Główny procesor ma wsparcie w postaci dedykowanego układu graficznego Vision Boost D8. Wyobraźcie sobie jako takiego osobistego trenera dla waszych gier. Po pierwsze, sztuczna inteligencja podbija rozdzielczość, więc wszystko wygląda ostrzej. Po drugie, inteligentnie upłynnia animacje do 120 klatek na sekundę. A po trzecie, Game HDR sprawia, że kolory i kontrast dosłownie eksplodują na ekranie. Gry nie tylko działają, one po prostu ożywają. Dobra, zostawmy na chwilę te wszystkie teraflopy i megaherce. Przejdźmy do czegoś, co może być największym zaskoczeniem w tym smartfonie. Pora na prawdziwą rewolucję dla naszych uszu. No cóż, kiedy mówi to sam prezes Bose, to wiemy, że coś jest na rzeczy. To nie jest zwykłe naklejenie logo na obudowę. To jest sygnał, że temat audio potraktowano tutaj ze śmiertelną powagą. I oto cały sekret. To nie są standardowe głośniczki stereo, mamy tutaj prawdziwy rasowy system 2.1. Dwa głośniki na tony średnie i wysokie, a do tego, co najważniejsze, osobny dedykowany subwoofer, który zajmuje się tylko i wyłącznie basem. To coś, co ma sprawić, że niskie tony będziemy mogli nie tylko usłyszeć, ale wręcz poczuć. A co w tym wszystkim najlepsze? Że ten system można dostosować do swoich potrzeb. Profil dynamiczny to czysta energia, idealny, żeby poczuć każdy wybuch w grze albo każdy bit w muzyce. Z kolei zrównoważony dba o to, żeby dialogi w filmach i podcastach były krystalicznie czyste. Pełna kontrola nad dźwiękiem. Przechodzimy do działu, który, no powiedzmy sobie szczerze, historycznie był taką trochę piętą achillesową marki Poco. Moc była zawsze, ale aparat... Cóż, zobaczmy, czy tym razem wreszcie odrobili pracę domową. I to jest właśnie pytanie za $1 milion, prawda? Czy marka, która zdefiniowała wydajność w średniej półce, jest w stanie dostarczyć system fotograficzny, który rzuci na kolana najdroższą konkurencję? Odpowiedź zaczyna się od jednej, ale za to jakiej liczby? 50 megapikseli. Ale uwaga, nie tylko w głównym aparacie. W każdym z trzech. To jest jasna deklaracja. Stawiamy na bezkompromisową jakość i spójność, nieważne którym obiektywem akurat robimy zdjęcie. A ta tabela pokazuje, że to nie są tylko puste cyfry. Mamy tu topową matrycę główną ze stabilizacją optyczną, która wpuszcza mnóstwo światła. Mamy prawdziwy peryskopowy teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym, też stabilizowany. I mamy potężny aparat ultraszerokokątny. To już nie jest zestaw na papierze, to jest prawdziwy arsenał.
Ale wiecie, prawdziwy flagowiec to coś więcej niż tylko suma podzespołów. To też to, jak leży w dłoni, jak wygląda i jakie wrażenie robi w codziennym użytkowaniu. Czas więc ocenić F8 Ultra jako kompletną całość. I każdy z tych punktów to kolejny element tej układanki premium. Unikalne wykończenie przypominające jeans, przyjemne w dotyku i praktyczne. Wyświetlacz ostry jak brzytwa. Bateria o pojemności 6500 mAh, która sprawia, że można zapomnieć, co to ładowarka. A do tego błyskawiczne ładowanie, nowoczesny czytnik palca pod ekranem i pełna wodoodporność. To wszystko razem buduje poczucie pewności, że obcujemy z produktem z absolutnie najwyższej półki. No dobrze, pora zebrać te wszystkie karty na stół i zobaczyć, jak ostatecznie ten ambitny debiutant wypada na tle rynkowych weteranów. Lista mocnych stron jest, nie da się ukryć, naprawdę imponująca. Mamy tu wydajność, która wyprzedza swoje czasy. Dźwięk, jakiego nie oferuje dosłownie nikt inny. Baterie i ładowanie, które zawstydzają całą konkurencję. I unikalny design. A wszystko to spina najważniejszy atut. Cena, która po prostu burzy dotychczasowy porządek. Ale żeby obraz był w pełni uczciwy, trzeba też wspomnieć o kompromisach, bo idealnych smartfonów nie ma. W Europie ładowarkę musimy sobie dokupić. Pod maksymalnym syntetycznym obciążeniem telefon potrafi się zagrzać. Ekranowi brakuje adaptacyjnego odświeżania LTPO, a jego duży rozmiar i waga to coś, co trzeba zaakceptować, by móc cieszyć się tą gigantyczną baterią. A teraz moment prawdy. To zestawienie pokazuje czarno na białym, o co w tym wszystkim chodzi. Na papierze F8 Ultra nie tylko dorównuje rywalom w kluczowych aspektach jak bateria, ładowanie czy audio, on ich po prostu deklasuje. A teraz spójrzcie na ostatni wiersz. To właśnie tutaj dzieje się cała magia. To tutaj Poco zadaje decydujący cios. I właśnie z tym pytaniem chcę Was zostawić. Poco F8 Ultra to coś więcej niż tylko świetny smartfon. To jest urządzenie, które nie pyta, czy może dołączyć do elity. Ono pyta, czy dotychczasowa elita na pewno zasługuje na swoje astronomiczne ceny. A odpowiedź na to pytanie, cóż, ona może na nowo zdefiniować cały rynek.